Pogoda dziś bardzo ładna. Wielki wiatr, słońce świeci, a ja mam jedną opowieść. Chciałbym opowiedzieć o pewnym pożarze, który zdarzył się kilkanaście lat temu. No, pożar na każdym statku to poważna sprawa. No, w tym na szczęście nikt nie zginął. Statek uratowano, a w tej opowieści jest pewien element komiczny, przynajmniej moim zdaniem. Statek wybudowany w Korei, kontenerowiec, na tamte czasy raczej średni, 2100 TEU. Krążył między Afryką Zachodnią i Azją. Nadbudówka na rufie, chociaż za nią jeszcze były beje, taki dziwny poprzek statku, jeden, za nim 20, a za nim jeszcze 40. Nadbudówka, jak na tych kontenerowcach, bywa wysoka i chuda. Na dole, na upper decku wszystkie magazynki, wliczając magazynki pożarowe, biuro pokładowe, na pokładach 1 do 5, wszystkie kabiny, biura, kuchnia, mess rooms oczywiście, no i na poziomie 6 mostek, battery room i tak dalej. Nas interesuje w zasadzie poziom 4, deck 4, bo tam mieściło się tak zwane wellness center, czyli sauna, nieduża, 1,5-2 metry, tak na 3-4 osoby, basenik, łazienka, mała siłownia z restauracji do ping-ponga. Sauna nie była otoczona grodzią A60, jak wymaga SOLAS. Do tego wellness center prowadziły drzwi na zewnątrz ze szklanym okienkiem i takie były tam pręty poziome, a od wewnątrz zwykłe też drzwi niepożarowe odgradzały od prawej burty, na której było kilka kabin. Sauna nie dość, że nie była odgrodzona od pomieszczeń mieszkalnych grodzią A60, to była metalowa gruć tylko sięgająca do podsufitki, a ponad tą podsufitką to wiatr hulał od lewej burty do prawej bez żadnych przeszkód. Co najlepsze, w kabinach po prawej burcie były liny ratunkowe zamocowane do pokładu powyżej, przyszaklowane i można się było dostać, otwierając klapki w podsufitkach, i to ta lina spadała, można było wyrzucić za bólę i się tam ratować. Załoga, kapitan Rosjanin z ukraińskim paszportem, starszy mechanik Ukrainiec, trzeci oficer Chińczyk, reszta Sri Lanka. Kapitan i starszy mechanik bardzo sobie cenili biesiadowanie wspólne, często przy grillu, często z alkoholem, i również bardzo cenili sobie saunę. No, problem z tą sauną był taki, że statek już nie był nowy, ta sauna trochę wyschła i to drewno wyschło i się skurczyło i były prześwity i tam ciężko było utrzymać zadowalającą dla nich przynajmniej temperaturę. Więc temperatura była utrzymywana przez piec elektryczny, w którym były tam kamloty umieszczone, można było polewać wodą, a ktoś jeszcze na tych kamlotach umieścił 2 stacking cone, ludzie z kontenerowców wiedzą, takie to się przekładało między kontenerami, żeby dodać jeszcze rozgrzewającej przestrzeni, i no niestety jakieś 5 kg jeszcze dołożyło. No o tyle to ważne, bo prawdopodobnie zerwanie się tego piecyka ze swoich fundamentów było przyczyną pożaru, ale do tego jeszcze dotrzemy. No więc pewnej nocy statek już wyszedł z Singapuru i wszedł do Hongkongu dosyć ruchliwą trasą. W nocy o 1:15 na mostku rozlega się alarm z szafki pożarowej, która sygnalizuje, że jest alarm na pokładzie
czwartym, czyli w sekcji trzeciej. No, zaalarmowany drugi oficer zdecydował się wysłać wachtowego, żeby zbadał, co się dzieje. Wachtowy zszedł klatką spokładową na poziom czwarty. Czuł już od razu dym, że coś tam się dzieje. Otworzył delikatnie drzwi, zobaczył, że odblask płomieni i dym w pomieszczeniu. No więc był pożar. Zaalarmował drugiego oficera, ten zadzwonił do kapitana z prośbą, czy może ogłosić alarm pożarowy. Tak się stało. Niestety załoga, zamiast się udać do Master Station, która była na upper decku z lewej burty za nadbudówką w pobliżu magazynka pożarowego B, gdzie były składowane ubrania strażackie, te fireman's outfit i aparaty oddechowe. Tylko kilka osób się tam udało, reszta udała się bezpośrednio na poziom czwarty z prawej burty, z lewej burty przy wyjściu z tego pomieszczenia. No i tam się zebrali. No, ponieważ zazwyczaj, jak to na każdym statku, zazwyczaj oiler i jakiś AB trenują co miesiąc zakładanie tych ubrań i breathing apparatus, ale żaden z nich się nie pojawił na tym Master Station. No więc kadet i jeden OS, czyli młodszy marynarz, zaoferowali, że oni założą te fireman's outfit. No i tak się stało. Prawdę powiedziawszy, najprościej by było, żeby się dostać do tego wellness center, no drzwi prowadzące na zewnątrz były zamknięte od środka, ale wystarczyło wybić szybkę i włożyć rękę między pręty i otworzyć od środka, no ale załoga wpadła na inny pomysł, że najlepiej wysłać kadeta z gaśnicą i to jeszcze bez linii ubezpieczającej, wysłać go z prawej burty przez ten korytarz przy kabinach, żeby otworzył drzwi wellness center tutaj z tej strony i otworzył od środka drzwi prowadzące na zewnątrz. No i tak się stało. No i ten kadet dzielnie wkroczył w ten korytarzyk. Już było bardzo dużo dymu, który rozprzestrzeniał się tutaj pod sufitką, po całym pokładzie czwartym. Doszedł do drzwi, które prowadzą do tego wellness center. No i tutaj trzeba wspomnieć o takim zjawisku, które się nazywa backdraft. No, wszyscy, którzy z pożarami mieli coś do czynienia, wiedzą, co to jest. Jest to zjawisko polegające na tym, że w pomieszczeniu zamkniętym, gdzie wybuchł pożar, w pewnym momencie zaczyna brakować tlenu i po prostu pożar przysiada i nie gaśnie, przygasa. I w zasadzie te wszystkie gazy, włączając tlenek węgla i inne palne gazy, pod sufitem się zbierają i czekają tylko na dopływ świeżego powietrza. No i tak się stało. Nasz kadet, strażacy o tym bardzo dobrze wiedzą, ale nasz kadet niestety nie był na tyle wytrenowany, żeby zdawać sobie z tego sprawę. No i otworzył te drzwi i rzeczywiście nastąpił wybuch. Ten wybuch, płomienie wystrzeliły z tego pomieszczenia i jego maska miał taką pleksy czy podobny materiał na twarzy, w tym hełmie. Zewnętrzna warstwa się stopiła zupełnie. On ogłuszony. Powiedział mi tylko, że czuł gorąco uderzające w jego uszy, bo miał jeszcze maskę do oddychania oczywiście na twarzy od tego aparatu oddechowego. I oszołomiony padł na kolana, ale nie poddał się, tylko na czworaka pod tymi płomieniami zasuwa na drugą stronę i doszedł do drzwi zewnętrznych, otworzył zamek i popchnął te drzwi na zewnątrz. No i ten następny płomień wystrzelił na zewnątrz, na szczęście nikogo tam nie było w pobliżu. No i wyszedł. No, wyszedł, ale tam już mieli przygotowanie dla jego węże i dali mu w ręce, wcisnęli wąż strażacki i wepnęli go tam do środka. No i on tam wlazł i leje tą wodą morską po tej saunie i wszystkim dookoła, co tam się paliło. Nawet nie słyszał, kiedy mu się tam powietrze kończy w tym aparacie oddechowym, ten gwizdek. No ale to słyszeli na zewnątrz, więc za ten wąż go wyciągnęli z tego pomieszczenia, dali mu nową butlę
I to jeszcze nie przymocowali odpowiednio, tylko się tam na gwincie majtała na plecach i wcisnęli go tam do środka znowu. No i on tam gasi ten pożar dzielnie, gasi, że wreszcie już chyba wszystko ugasił, taki zdezorientowany i zmęczony wyszedł stamtąd. Tylko Bosman wziął od niego tą jacket i ten hełm i doszedł tam jeszcze gaśnicą, pogasił resztki tam, gdzie się jeszcze coś tam tliło. Wiele błędów zostało popełnionych. Nie chcę tutaj się na ten temat za dużo wypowiadać, ale przede wszystkim kapitan nie zmienił kursu ani nie zmniejszył prędkości przez ponad godzinę, więc wiatr, ponieważ drzwi z prawej burty były otwarte i zostawili to otwarte, więc płomienie strzelały z lewej burty na prawą przez te całe pomieszczenie, gdzie były kabiny. Silny wiatr, także te płomienie wypaliły wszystko, co tam się dało pod sufitem. Zamiast też otworzyć te drzwi z lewej burty na początku, to też błąd, żeby wysyłać kadeta z drugiej. Jest wiele, ale nie o tym chciałem mówić. No. Kilka lat później byłem na innym statku i podszedł do mnie młody człowiek i pyta, czy ja go poznaję. No. Prawdę powiedziawszy, twarz wyglądała znajomo, ale nie kojarzyłem. A on dopiero mówi, że był kadetem na tym statku właśnie, który gasił pożar. O, ja mówię, to bohater. Mówię to zupełnie bez sarkazmu, powiedziałem, bo naprawdę wykazał się młody człowiek odwagą i determinacją i było mi go miło po latach zobaczyć ponownie. Dziękuję.